polskimi rolnikami jak najbardziej jestem. Będzie fajnie mówili. Kup sobie psa mówili. Coventry to mi się kojarzy z naszym in vitro. No moi drodzy, jest późna godzina, my jesteśmy po pracy. Jak widzicie, wszyscy sobie skrobią szyby. Jola była mądrzejsza i założyła sobie pokrywę tą taką, wiecie, przeciwmrozową, ale jak pamiętacie dobrze, u Joli w aucie jest dużo wilgoci. Nie wiem, dlaczego mówię o sobie w trzeciej. Pamiętacie, kupiłam te takie, bo ponoć słyszałam, że to jest dobre, granulki zbierają wilgoć, właśnie jest super do auta. Gówno, nic mi jeszcze tu nie zebrało, ani nawet pół granulka nie zrobiło się żelowego z tego co widzę. Także nie pomaga to. Nawet mi zleciało. To nieważne, bo to może zlecieć, to przez to wchłania się po prostu woda. No nic to nie pomaga. Nic. Także byłam mądra, bo założyłam, wiecie, zasłonę. No ale no i tak muszę czekać. Ale przynajmniej w środku, w aucie, w ogrzewaniu, z grzejącą mnie poduszeczką, a nie na zewnątrz zimnym, prawda? Tyle dobrego. Dobra, zaczynamy właśnie weekend. Witajcie w kolejny dzień. Ogólnie to się z Wami witamy z Coventry. Tak. Jest wiosna. No jest prawie, że wiosna, jest 9 stopni, super jest naprawdę. Znaczy słonecznie, nie? To jest najważniejsze, że słonecznie i od razu jest inaczej. Co prawda ja może inaczej nie wyglądam, bo ja jestem bardzo przemęczona, jestem po prostu tak wyczerpana moją pracą, że czekam jeszcze tydzień, że czekam po prostu na jakieś dłuższe wolne. A co chciałam powiedzieć, jedziemy do tego Coventry, powiem Radek, i miałam tak oczy zamknięte, bo powiedziałeś zdrzemnij się. I tak sobie myślałam, że Coventry to mi się kojarzy z naszym in vitro. I takie dziwne uczucie mam. Całą drogę jak tutaj jadę, mam takie dziwne uczucie. Nieswojowe. No, znaczy tak... Taki żal. Miasto żalu. Miasto żalu. Było pokój nadziei, a teraz miasto żalu. Nie wiem, musimy sobie odczarować. Musimy sobie odczarować właśnie to Coventry, ale co jeszcze chciałam powiedzieć, to do jakiej knajpy jedziemy? Polsko-ukraińskiej. Jedziemy do polsko-ukraińskiej knajpy o nazwie Słowianka przez V. Oj ty. No. Naczytałem się opinii, że nie za bardzo, no ale chcę spróbować. Jedziemy zobaczyć i fajnie w ogóle, że ukraiński, ciekawie mi ukraiński. Mi się wydaje, że ja właśnie coś wezmę ukraińskiego. Ja wiem, że większość ludzi, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo rodaków już obróciło się przeciwko Ukrainie, nie? Przeciwko Ukraińcom. Nie mówię tutaj teraz w tym momencie o tej sytuacji z rolnikami, bo to jak najbardziej wspieram. Z polskimi rolnikami jak najbardziej jestem. Nie dziwię się, że się bulwersują, nie dziwię, że tak się dzieje. Ale jeśli właśnie chodzi o samą wojnę w Ukrainie, no to dla mnie to jest cały czas przerażające. Dzisiaj oglądaliśmy taki film Anglika, który tam służy jako medyk i powiem Wam, że on mówił, a ja płakałam. No po prostu... Ale pamiętaj, że każdy kij ma dwa końce. Tak, ja wiem. Ludzie strajkują na granicy, bo nie chcą ukraińskiego zboża i nie chcą, żeby przewoźnicy mieli wolny rynek, gdzie my musimy... Tak, ale ja rozumiem, jeśli chodzi o sytuację ze zbożem, to ja rozumiem. Tak, ale z drugiej strony, tak jakby Polacy wyjeżdżali do Niemiec, to by było to samo. To jest po prostu, trzeba to zrozumieć. Ja wiem, że to boli, ale tak już jest. No. Nie, ja akurat myślę, że jeśli chodzi o zboże, to robią bardzo dobrze, że strajkują, to mi się akurat, no tak. Ale jeśli chodzi o wojnę i o to wszystko, co tam się dzieje, co ten gościu dzisiaj mówił, to, że nie dostarczają im broni, to, że ludzie, naboi, Boże, co tam się dzieje, to po prostu, no mówię, no oglądałam i płakałam i nie potrafię tego teraz, ja nie mogę właśnie, dlatego ja nie mogę oglądać takich rzeczy. Ale sama mówisz, pójdź Denisa. No, bo jestem osobą, wiecie, jak już tutaj jesteście długo, to wiecie dokładnie, że jestem osobą bardzo wysoko wrażliwą i takie rzeczy po prostu mi później ciążą na sercu i w głowie dniami. Ja teraz już wiem, że nie będę mogła tego wyciągnąć z głowy. Ogólnie, to nie wiem, czy też tak macie, ale przez ostatnie dni jest tutaj coś, chyba, czy to jest takie przesilenie, czy może ta pogoda tak szybko się zmienia, czy nie wiem, co jest grane, ale ja nie śpię po nocach, kładę się spać o godzinie nie wiadomo której, nieważne, a o godzinie 4 ja jeszcze nie śpię. Nie mam pojęcia, co jest grane, no nie śpię, ale jak rozmawiałam z ludźmi w pracy, to też tak mają. Przesilenie wiosenne. Przesilenie wiosenne, mi się wydaje, że ja już 100%. jestem po prostu po tej pracy, od kiedy mamy ten nowy system, ja jestem... Ale też sobie, wiesz, tak myślisz właśnie w głowie i tak sobie programujesz i potem wieczorem ci się to uruchamia i tak to jest. Musisz iść na urlop, musisz się wyłączyć. Ale co sobie programuję? No właśnie stres taki, że myślisz o pracy cały dzień Ja nie i myślę o wieczorem ci pracy. się... Ja nie myślę wcale o pracy. Ja wychodzę z pracy i już wyłączam się zupełnie, bo ja nie myślę o pracy. Ta praca mnie tak teraz wycieńcza,
że szok, ale właśnie no spać nie mogę. Co na bezsenność? Co jest najlepsze na bezsenność? Bo czytanie książek nie pomaga ostatnio mi. A fajne książki, takie lekkie czytam. Także nie wiem, dajcie jakieś rady, co na bezsenność. Patrzcie, jak pięknie i słonecznie. No przepięknie jest. W ogóle jaka tutaj droga szeroka, prawie że Ameryka. Ładnie, bardzo ładnie. Czuję niby wiosnę, ale wczoraj wieczorem ludzie w pracy, a mówiłam wam, zresztą nagrywałam, skrobali szyby, także no nie taka wiosna. Nie taka, jeszcze do wiosny troszeczkę. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Bardzo mi się podoba. Na razie nikogo nie ma. W ogóle jesteśmy wcześniej niż powinniśmy być. Ale wygląda wow. I bardzo miłe dziewczyny nas tutaj będą obsługiwały. Ślicznie. Zobaczcie. Powiem wam, że jesteśmy... O, miał być jeden. Dziękuję. Miał być jeden. Powiem wam, że kończymy już tutaj w tej polskiej restauracji. Moje życioradka. Klimat w tej restauracji też tutaj w Coventry po prostu jest prześwietny. Szkoda, że tak daleko. Byśmy tutaj częściej byli na pewno, nie? No, bierzemy się za sernika. Ostatnio nam tutaj most myli. Pamiętacie, co zawsze było takie graffiti? Też się podobało, to wygląda paskudnie. W ogóle zobaczcie, ile tej wody. Ciekawe, czy to od tych deszczów, czy od tego mycia mostu. A jaka czyściutka ta woda. Ty jeszcze nie w wodzie? Jak to są takie memy. Kup sobie psa, mówili. Będzie fajnie. Będzie fajnie, mówili. Kup sobie psa, mówili. Kupił! Znaczy nie kupił, przegarnął. Przegarnął sikającą znajdę, brudną. O, słońce dzisiaj jest, ale powiem wam, że tak jest bardzo mocno zimno. Ile w ogóle jest? A nie, zobacz teraz ile jest stopni, ale zimno, co? No tak sobie. Było zimniej. A na pewno. Dzień dobry. A ja ogólnie jadę właśnie, jadę. Radosław mnie wiezie na szkolenie moje paznokciowe. Lepiej późno niż wcale. Wiecie, o co chodzi? Długo się zastanawiałam, 20 lat jakieś. I zobaczymy. Wreszcie chyba, wiecie co, tak naprawdę to chyba po raz pierwszy zainwestuję w siebie, jako w swoje jakieś, nie wiem, zdolności czy coś w tym stylu, bo nigdy w życiu nie byłam na żadnym, no byłam na termomiksowych szkoleniach, ale to jest takie coś innego. Byłam już na jakichś szkoleniach kiedykolwiek w życiu? Nie, taki tumok ze mnie. Na prawo jazdy było. No, na prawo jazdy, to szybko mi poszło. Po latach, no co, później mi szybko poszło, co ja dokupiłam 2 dni. Przerwą. No tak, ale poszło mi szybko. No to nie już szybko, bo 2 lata. Bebe, 2 lata, ale jak już skończyłam, Ja wiem, no, ale nie wiem czy wy znacie moją historię, ja robiłam prawo jazdy i w ostatni dzień tak naprawdę, jak jechaliśmy zabukować termin mojego egzaminu, miałam wypadek, przypierdzieliło we mnie, znaczy ja nie miałam, przypierdzieliło we mnie z tyłu auto, jak staliśmy. Pamiętam, że tak podskoczyłam, całą kawę rozlałam, głową chyba walnęłam delikatnie o sufit i tak na kilka sekund dokładnie straciłam przytomność. A później leżałam ile w szpitalu? Leżałam 2 tygodnie? Ty przyjechałaś do domu. Głupia ja, przyjechałam do domu. Przyjechałaś do domu. I gadamy, coś tam gadamy, kawę pijemy. Miałam wypadek. Ja mówię, jak miałaś wypadek? No ktoś we mnie wjechał. Mówię, a dobrze się czujesz? Nie chcesz się wymiotować? No trochę chcę. Do szpitala. Bardzo mi się chciało wymiotować, pamiętam, że 2 dni w przyjechałam. szpitalu siedziałaś. 2 tygodnie nie siedziałam, bo już miałam wychodzić. Wstrząsieniem mózgu. Ze wstrząsieniem mózgu. No miałam już wychodzić ze szpitala, a się okazało, że dostałam takiej wysokiej gorączki w szpitalu, pamiętasz? I prawie 2 tygodnie byłam w szpitalu, no powiem wam, masakra. No i później oczywiście ciężko mi było zmusić do tego, żeby zrobić prawo jazdy, bo Jola jak to Jola jest taka, że jeśli ktoś mówi zrób, no to Jola nie. Ja wszystko na odwrót robię, nie? Znaczy, może już nie tak bardzo, ale jestem bardzo, bardzo uparta i wszystko musi być na moich zasadach i jeśli chodzi o jakieś moje, wiecie, o coś, jak to powiedzieć, o coś związanego ze mną. Tak. No, także ja muszę być gotowa i to, że mi ktoś powie, że zrób teraz, już tyle czasu minęło, dobrze sobie radziłaś, mi to nic nie dawało. Ja musiałam się po prostu przygotować. I co mnie zmusiło do tego, to, że wchodziły zmiany zasad ruchu drogowego, nie? Były te nowe egzaminy, zaczęli wprowadzać, takie Bardziej takie. niby bardziej skomplikowane, mówili. Ale sweter mi się tu zaciąga. Także wykupiłam sobie z Igą chyba 10 godzin. 10 godzin, coś takiego, no 2 razy chyba z nią jechałam, nie? No i pojechałam, za pierwszym razem zdałam teorię i później chyba miesiąc później, zresztą to teraz właśnie minęło 12 lat, zdałam praktykę.
za pierwszym razem, także super. Ale no trochę mi to zajęło, powiem wam. Przypuszczam, że gdyby się te zasady nie zmieniały, To dalej by. no to pewnie bym dalej nie zrobiła. No Tak samo jak z mogłoby wjazdem tak na być. autostradę, nie? Tak, do tej pory nie wjechałam i nie wjadę, dopóki nie będę gotowa, żeby wjechać. I nikt jej do tego nie zmusi, więc dlatego Radzio dzisiaj ją wiezie do Telford, bo jest autostrada po drodze. Mogę jechać gdzieś jakimiś poboczami naokoło, to i zajęło z 2 godziny, nie? Nie mogła. Nie? Nie mogę? Mogłabyś, ale 3,5 pewnie. Aha, no to Wioskami. widzicie. No nie wiem, może się odważę, no nie, nic nie mówię, nie będę pewnie wracać, bo będę zmęczona po szkoleniu. Tak więc, jedziemy na Poza tym szkolenie. Nie masz ubezpieczenia na to auto. A, nie mam ubezpieczenia, dokładnie. Także trzymajcie za mnie mocne kciuki. Jestem przekonana, że mi się będzie podobało. Jestem trochę podekscytowana. Troszeczkę takie mam wrażenie, czy ja dobrze robię, czy ja nie marnuję pieniędzy, bo tak naprawdę nie widywałam nikogo, żeby robić komuś teraz paznokcie. Jeszcze jakiś czas temu, taki owszem. Od kilku lat już nic, ale mam zajawkę. No to sobie myślę, czemu nie. Jestem podekscytowana. Nawet dla siebie samej, jak będę robiła porządnie, to już będzie. A jak chcecie super. iść na jakieś dobre paznokcie, to moja żona właśnie skończyła kurs z wyróżnieniem i na pewno będzie robić wam dobrze, tak jak robi sobie. Aha. No, sobie robię za dobrze. A ogólnie wiecie, jak ja będę chciała robić paznokcie? Ja będę chciała iść bardzo w minimalizm. No oczywiście jakieś tam wzorki może tak, ale minimalizm. Jeden kolor jak najbardziej na naturalnych paznokciach. Nie chciałabym się brać za przedłużanie, ale pewnie będę zmuszona. Ale będę szła właśnie w taki trend minimalistyczny. Mam jeszcze taki pomysł. Jaki masz pomysł? Jeśli dziewczyny będą chciały u Ciebie robić paznokcie, to niech będą męża ze sobą i ja z mężem pojedziemy zrobić odcinek Radiozjada. A co, z żoną ci się źle robi? Bardzo dobrze mi się. A Ty będziesz zajęta z paznokciami, a ja będę głodny. Aha, no fakt. Zresztą ja zawsze jestem głodny. No, fakt. Dobra, jedziemy do potem.